Czy wiesz, jak prawidłowo korzystać z czytnika EMF i monitora całkowitej aktywności w wanie? Zanim będziemy mogli przejść do Total Activity, czyli całkowitej aktywności, musimy uporządkować wiedzę i fakty na temat samego EMF Readera, czyli czytnika EMF. Odczyty na EMF Readerze oznaczają następujące sytuacje: EMF1, kolor niebieski, urządzenie włączone, EMF2, kolor zielony, interakcja z obiektem, czyli każda interakcja z drzwiami, bezpiecznikami, radiem, telefonem, przełącznikiem światła, prysznicem, zlewem, alarmem samochodowym, oknem. EMF2 otrzymamy także przy odpowiedzi na tablicy Ouija, przy teleportacji obiektu, zapisaniu książki lub użyciu przez określone duchy, dżin, poltergeist, rave czy phantom, ich umiejętności. EMF3, kolor żółty, rzut obiektem. EMF4, kolor pomarańczowy, manifestacja Ghost Event. EMF5, kolor czerwony, dowód. Jeżeli w pobliżu urządzenia, czyli w zasięgu około 1,5 metra, stało się więcej niż jedno zdarzenie, wówczas urządzenie pokaże wartość dla tego, które powinno mieć najwyższy odczyt. W skrócie, manifestacja plus ruszenie drzwiami równa się EMF4, rzut kubkiem i włączenie światła równa się EMF3. Każdy odczyt utrzymuje się przez 20 sekund. Kiedy można spotkać EMF5? Ważne, aby pamiętać, że EMF5 to nie jest oddzielny typ zdarzenia. Jeżeli duch posiada dowód w postaci EMF5, to każde zdarzenie powodujące EMF2 i EMF3 ma 25% szansy na odczyt EMF5. Odczyty podczas hunta są randomowe, więc nimi się nie sugerujemy. Teraz, jak już mamy wszystko wyjaśnione, możemy przejść do samej aktywności na monitorze w wanie, czyli Total Activity. Total Activity na przestrzeni czasu trochę się zmieniało, dlatego warto odświeżyć sobie informacje na temat sposobu działania tego przydatnego monitora. Total Activity pozwala na odczyty w zakresie od 0 do 10. Total Activity nie odzwierciedla czytnika EMF, ponieważ wyświetla dane o wszystkich zdarzeniach, natomiast sam czytnik informuje o zdarzeniach w promieniu około 1,5 metra. Chociaż każdy hunt oznacza odczyt na poziomie 10, to nie każdy odczyt na poziomie 10 oznacza hunta. Zdarzenia występujące po sobie lub w krótkim odstępie czasowym sumują się, generując odczyty na poziomie 7, 8 czy nawet 10. Ta funkcjonalność pozwala na wytypowanie niektórych duchów, jak np. The Twins, bez żadnego dowodu. Teraz przekonwertujmy odczyty znane nam z czytnika EMF na monitor całkowitej aktywności. Wiemy, że po włączeniu czytnik EMF pokazuje nam EMF1 jako status włączenia urządzenia. Jako że skala monitora całkowitej aktywności zaczyna się od 0, to EMF1 na czytniku to 0 na monitorze. EMF2 na czytniku to 1 na monitorze, EMF3 na czytniku to 2 na monitorze, EMF4 na czytniku to 3 na monitorze, EMF5 na czytniku to 4 na monitorze. I tu wszystko wydaje się być proste, bo interakcja z obiektem na monitorze wskazuje 1, rzut 2, Ghost Event 3, a EMF5 to poziom 4. Ale stop! Dochodzi nam do tego jeszcze pewne utrudnienie. Każda wartość na tablicy może być losowo zmieniona o -1 jednostkę lub +1 jednostkę. Dlatego wiele zdarzeń może nachodzić na siebie swoimi możliwymi odczytami. Interakcja z obiektem, czyli EMF2, może ukazać na monitorze wartości 0, 1 lub 2. Rzut przedmiotem, czyli EMF3, może ukazać na monitorze wartości 1, 2 lub 3. Ghost Event, czyli EMF4, może na monitorze przyjąć wartość 2, 3 lub 4. Dowód w postaci EMF5 może ukazać na monitorze wartość 3, 4 lub 5. Teraz, po takim dodatkowym utrudnieniu, wydaje się, że odczyt EMF5 jest niemożliwy z monitora. Jednak jak się przyjrzymy głębiej, to czyste 5 jednostek na wykresie może mieć tylko EMF5. Jak prawidłowo odczytać wartości? Musimy mieć cały czas na uwadze, że zdarzenia się sumują i mogą występować po sobie lub równocześnie. Mam dla Was kilka przykładowych odczytów z prawidłowymi ich wartościami.
Na tym wykresie widzimy 2 skoki i 2 spadki. Oczywiście są to 2 zdarzenia po 2 jednostki, które nachodzą na siebie. Od prawej strony pierwszy punkt to pierwsze zdarzenie. Skok z 0 na 2 oznacza EMF 2, 3 lub 4. W punkcie drugim mamy tę samą sytuację. Jako że odczyt pozostaje przez 20 sekund, a zdarzenia wystąpiły zaraz po sobie, to nachodzą na siebie, dlatego linia sięga do 4. W tym przypadku mamy jedno zdarzenie. Skok o jedną jednostkę oznacza EMF 2 lub 3. Trzeci wykres jest bardziej złożony. Mamy 3 zdarzenia. Pierwsze od prawej strony z 0 na 1, czyli EMF 2 lub 3. Kolejne z 1 na 3, czyli 2 jednostki, co daje EMF 2, 3 lub 4. W trzecim punkcie kończy się zdarzenie pierwsze, co trochę miesza w wykresie, ale damy radę. Trzecie zdarzenie zaczyna się w czwartym punkcie. Jest to skok z wartości 2 na 5. 5 minus 2 daje nam 3, czyli EMF 3, 4 lub 5. Nie jest to jednak sytuacja, w której możemy zaznaczyć dowód EMF 5. Na czwartym wykresie mamy znowu złożoną sytuację, ale już na pierwszy rzut oka widzimy, że nie ma tutaj EMF 5. Nie mamy skoku o 5 jednostek, jak w poprzednim wykresie. Mamy tu zdarzenie z 0 na 4, czyli EMF 4 lub 5, albo podwójną interakcję, nie zapominajmy o nich. Następnie skok o 1 z 4 na 5, czyli EMF 2 lub 3. I trzecie zdarzenie, czyli wzrost z 5 na 8, 3 jednostki różnicy, EMF 3, 4 lub 5. Mimo tego, że wartość 8 jest wysoka, to oznacza ona jedynie, że duch wykonał 3 czynności w krótkim czasie. Jest i on, piąty wykres. Widzimy tutaj 2 zdarzenia, bardzo blisko siebie. Pierwsze z 0 na 3, czyli EMF 3, 4 lub 5 i drugie z 3 na 8, czyli 5 jednostek różnicy. Jeżeli drugie zdarzenie to nie podwójna interakcja, uwierzcie mi, nie jest nią, to mamy tutaj EMF 5. Jeżeli nie śpieszy nam się, to warto za jakiś czas znowu zerknąć, czy trafi się różnica 5 jednostek. 2 potwierdzenia to 2 razy więcej niż jedno potwierdzenie. Czas na krótkie podsumowanie, bo to jednak dużo treści do przyswojenia naraz. Czytnik EMF działa w zasięgu około 1,5 metra i wskazuje wartości dla ważniejszego zdarzenia. Jeżeli typ ducha posiada dowód EMF5, to jest 25% szansy, że EMF2 lub EMF3 ukaże się jako odczyt EMF5. Monitor całkowitej aktywności wskazuje wartości o 1 jednostkę niższe niż czytnik EMF. Wartości na monitorze mogą się sumować, a każda z nich może być dodatkowo zmieniona o -1 jednostkę lub +1 jednostkę. Wykres wskazujący 5 jednostek z dużym prawdopodobieństwem przedstawia nam dowód w postaci EMF5, o ile nie są to podwójne interakcje, np. 2 rzuty. Wykres wskazujący 4 jednostki może oznaczać dowód w postaci EMF5, o ile inny gracz może potwierdzić, że nie było w tym czasie ghost eventu ani skumulowanych interakcji. Każdy hunt generuje odczyt 10, ale nie każdy odczyt 10 oznacza hunt. Mam nadzieję, że teraz, oczywiście jeżeli nie znałaś lub nie znałeś dokładnego działania czytnika EMF i monitora całkowitej aktywności, już wiesz, jak możesz wykorzystać te urządzenia na swoją korzyść. Pamiętaj jednak, że gra głównie ma sprawiać przyjemność. Nie ma co spędzać czasu siedząc w wanie i patrząc tylko na te wszystkie wykresy. Wejdź do domu, zgub się, pokrzycz trochę i baw się, człowieku. Po prawej stronie na górze znajdziesz filmik na temat tego, jak działają karty tarota, a na dole jak działają wszystkie przeklęte przedmioty w skrócie. Cześć!